Z samym ramieniem robota niewiele zdziałamy. Zawsze potrzebujemy jakiegoś narzędzia, które będzie odpowiedzialne za wykonywanie odpowiedniej pracy. Czy to będzie popieranie elementów, czy jakaś ich obróbka. Do asysty w zasadzie możemy zamontować dowolne narzędzie, również przez nas stworzone. Natomiast mamy 4 konkretne modele chwytaków, które są w pełni zintegrowane z tym robotem. Teraz chciałbym Wam pokazać jedno z tych rozwiązań. Chwytak firmy Schmalz. Chwytak ssawkowy z generatorem podciśnienia. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Co mamy w pudełku i jak podłączyć takiego robota? Przekonajmy się. W pudełku oczywiście znajdziemy instrukcję. Kto by czytał instrukcję? Mamy zestaw adapterów, dzięki którymi podłączymy chwytak do samego robota. Ten adapter jest ciekawym rozwiązaniem. Jak widzicie, z flanszy robota wychodzą nam 3 przewody. My będziemy potrzebować w zasadzie tylko jednego z tych przewodów. Przewodu o oznaczeniu HND, który odpowiada za cyfrowe wejścia i wyjścia sterujące tym chwytakiem. Natomiast ten adapter pozwala nam na bardzo eleganckie schowanie pozostałych przewodów. Te przewody nie będą nam wystawać, to też redukuje nam ryzyko z tym związane przy na przykład kolizji z operatorem. Dalej w pudełku mamy główną część chwytaka. To jest generator podciśnienia. To jest właśnie pod tym kątem ciekawe rozwiązanie, że mimo że jest to chwytak ssawkowy oparty na powietrzu, to nie musimy dostarczać tego powietrza z zewnątrz do robota. Ten generator podciśnienia pobiera powietrze bezpośrednio z otoczenia, wytwarza odpowiednie podciśnienie. Mamy wejście na ssawki. Samych ssawek w zestawie mamy 2 sztuki o 2 rozmiarach oraz zestaw śrub do zamontowania tego chwytaka. Montaż zaczynamy oczywiście od samego adaptera. Ma on otwory przystosowane konkretnie do naszego robota. Ma wyfrazowane miejsca na schowanie kabli. Te kable są też oznaczone w tym miejscu. Wiemy, gdzie który ma się znaleźć. Zaczynamy montaż. Pierwszym elementem jest właśnie adapter, w którym schowamy kable. Mamy oznaczenie, który kabel ma wejść w które miejsce. Zaczynamy na przykład od kabla LAN. Wciskamy go w odpowiednie miejsce tą stroną. On nam tu twardo siedzi, stabilnie się trzyma i sam konektor, jak widać, nie wystaje mocno poza obrys samego adaptera. Kolejnym kablem jest kabel do podłączenia czujnika siły o oznaczeniu FS. Analogicznie wciskamy go w ten adapter. Dalej mamy kabel, który będzie nam służył do sterowania samym chwytakiem. Kabel o oznaczeniu HND. Również on ma swoje miejsce, które jest jasno oznaczone. W ten sposób mamy schowane wszystkie 3 kable. Dalej ten adapter montujemy już do flanszy robota. W zestawie mamy również pin pozycjonujący, który nam posłuży do bardziej precyzyjnego zbazowania pozycji flanszy. To jest jeden z tych pinów pozycjonujących. Wciskamy go w odpowiedni otwór na flanszy i następnie możemy przejść do samego montażu. Mamy tu odpowiadający otwór na pin na flanszy. Składamy to wszystko razem w odpowiedniej pozycji. Gotowe. Dalej w zestawie mamy 4 śruby, które służą nam do przykręcenia tego adaptera. Śruby z łbem imbusowym, więc nie potrzebujemy jakichś specjalnych narzędzi. Standardowe klucze. Dzięki temu mamy wszystkie przewody ładnie schowane. Z boku mamy miejsce na opcjonalne zamontowanie systemu wizyjnego, więc w elegancki sposób bezpośrednio do tego adaptera możemy też przykręcić kamerę. My natomiast w naszym chwytaku mamy jeszcze jeden adapter. Ten adapter już jest połączony bezpośrednio z generatorem podciśnienia, wychodzi z niego przewód. Sam generator podciśnienia możemy w łatwy sposób odpiąć. Widzimy złącza
i prosty obwód elektryczny sterujący tym generatorem, odpowiadający za komunikację. Kolejnym krokiem jest zamontowanie drugiego adaptera, który już jest bezpośrednio podłączony z chwytakiem. On ma wyprowadzony już przewód do podłączenia do robota. Instalujemy pin pozycjonujący, następnie sam adapter na 4 śrubach. Śruby mamy dołączone w zestawie. W ten sposób mamy stabilne zamocowanie chwytaka, które również jest powtarzalne, czyli po odkręceniu takiego chwytaka dzięki pinom też pozycjonującym i zamontowaniu go ponownie możemy być pewni, że chwytak będzie zamontowany w tym samym miejscu. Drugi adapter zamontowany. Teraz możemy podpiąć ten przewód do przewodu HND na ramieniu robota, który właśnie odpowiada za wymianę sygnałów elektrycznych, za sterowanie chwytakiem. Jest to standardowy konektor M12, który wpinamy pod odpowiednim kątem i wkręcamy. Mamy podłączony chwytak, montujemy podłączony adapter. Teraz możemy zamontować sam generator podciśnienia. Montujemy go parując odpowiednie wypustki i przekręcając. Samo zamocowanie tego generatora możemy zablokować też za pomocą 2 załączonych śrub. Te śruby montujemy wtedy z boku na tym drugim adapterze. Dzięki temu unikniemy przypadkowego odłączenia samego generatora podciśnienia. Jak widzicie, mamy podświetlenie na zielono teraz diod. Widać, że mamy połączenie z chwytakiem. Chwytak znajduje się we właściwym stanie. Co ciekawe, ten generator podciśnienia ma też technologię NFC. Możemy przeczytać odpowiednie informacje w ten sposób o na przykład modelu tego chwytaka i tak dalej. Z drugiej strony mamy też ciekawie rozwiązaną regulację samego podciśnienia. Obrócę samą flanszę robota, żeby to pokazać. Na generatorze mamy 2 strzałki, dzięki którym regulujemy zakres ciśnienia, podciśnienia tego chwytaka. Naciskając te strzałki zmieniają nam się diody na tej skali od minimalnej do maksymalnej wartości. Dalej montujemy samą ssawkę. Tak jak wspominałem, w zestawie mamy 2 rozmiary ssawek, które możemy zamontować. Zamontujmy tę większą. Gotowe. Ostatnim krokiem jest skonfigurowanie komunikacji z samym chwytakiem. W Assiście jest to rozwiązane w bardzo przyjazny sposób. Przechodzimy do oprogramowania ArtiVisualBox, w którym po prostu wybieramy nasz model chwytaka i to w zasadzie tyle. W ArtiVisualBoxie przechodzimy do zakładki menu, wybieramy opcję Initial Setting, w której wybieramy podstawowe, takie początkowe parametry robota. Jednym z tych parametrów jest właśnie konfiguracja samego chwytaka. Na ekranie pojawiają nam się 4 kompatybilne modele chwytaków. Mamy chwytak szmalca, wybieramy odpowiedni model, klikamy Next. Dalej podajemy ustawienia dotyczące wagi tego chwytaka, jego środka ciężkości. Jeśli mamy chwytak bez żadnych modyfikacji, z oryginalnym adapterem, możemy się posłużyć domyślnymi wartościami, które są dostępne w pliku pomocy ArtiVisualBoxa. I wprowadzamy po prostu te gotowe wartości. Dzięki temu chwytak jest gotowy do pracy. Chwytak jest gotowy do pracy. Możemy przetestować jego działanie. Przejdźmy w tryb ręcznego wodzenia.
i spróbujmy pobrać jakiś drobny element. Obsługiwać chwytak możemy bezpośrednio z wbudowanego panelu na ramieniu za pomocą przycisku Hand. Po prostu otwieramy, zamykamy chwytak. Chwytak nam pracuje. Dioda się powinna podświetlić na jaśniejszy kolor, jeśli mamy pobrany element. Jak widać, jeszcze go nie pobraliśmy. Teraz mamy pobrany element. Sam generator się zatrzymał, utrzymując podciśnienie, pracując tylko skokowo. Możemy pobrać taki element i rozpocząć programowanie. Żeby otworzyć chwytak, wyłączyć podciśnienie, wciskamy jeszcze raz przycisk Hand. To wszystko. Banalnie proste, szybkie podłączenie dedykowanego chwytaka do Robota Assista.